Witam wszystkich. Dzisiaj takie moje dywagacje, rozważania na temat tego, dlaczego ja wierzę w srebro i uważam, że ta cena pójdzie do góry w perspektywie długoterminowej. A co mnie skłoniło generalnie do tego filmiku? Bo powiem szczerze, spamer piszący mi pod filmami: o, straciłeś 30%, ile już straciłeś, przyznaj się, i tak dalej. No i nie tylko on, bo wiele osób co chwilę gdzieś tam się pyta, czemu to srebro nie chce rosnąć. Ja tam zawsze wtedy parafrazuję znany kabaret, bo strasznie lubię to powiedzonko. Dla mnie to i lepiej. Srebro nie rośnie, dlatego ja mogę się obkupywać jeszcze więcej. Natomiast, no co tu powiedzieć, no rynek jest ciężki, nie jest to aktywo dla osób chcących szybko zarobić. Bardzo ciężko jest z, no, złapać, że tak powiem, hossę bessę w okresie takim krótkoterminowym. Natomiast no, w długim terminie ja uważam, że srebro urośnie. No mówię, aktywo ciężkie. Zdarza się tak, że jednego dnia rośnie, nie wiem, o 10%, żeby zaraz następnego dnia cena spadła o 15%. Ale, tak jak mówię, w długim terminie uważam, że urośnie i teraz chcę przejść do tego, dlaczego tak jest. Oprócz tego, że srebro jest metalem inwestycyjnym, i tutaj macie przykłady takich jednouncjówek inwestycyjnych, no to wszyscy dobrze wiemy, że tak naprawdę ostatnimi czasy raczej ten metal jest traktowany jako metal przemysłowy. No i jest ostatnimi czasy na niego bardzo duży popyt. Mamy prawie 10 tysięcy komercyjnych zastosowań. No i może przelećmy tak pokrótce, do czego stosuje się srebro jako metal przemysłowy. Największe zastosowanie to jest elektryka i elektronika. I w zeszłym roku zużyto właśnie do takich celów, bo metal srebrny jest bardzo dobrym przewodnikiem, zarówno przewodnikiem ciepła, jak i elektryczności. Nie iskrzy też, zapobiega iskrzeniu, dlatego no jest tak uznawane w elektronice, w elektryce. No i ta branża zużyła aż 220 milionów uncji w zeszłym roku. To są olbrzymie ilości. Osobno biżuteria. To już od wieków, od lat srebro jest wykorzystywane w biżuterii. A teraz w ostatnim roku kraj, który przegonił demograficznie Chiny, czyli Indie, dosłownie wystrzelił w zapotrzebowaniu na srebro. No i wszyscy pewnie o tym już wiecie. Tam srebro, bo wcześniej złoto tak było używane jako swoistego rodzaju wiano, które panna moda wnosi do domu, ale też może zabrać ze sobą, gdy z tego domu wychodzi lub gdy mąż umrze. To tylko to, co ma na sobie, może zabrać. No i dlatego ta biżuteria, wcześniej złota, teraz no właśnie jest moda na srebro pozłacane. No idzie w milionach ton, miliony ton do tych Indii.
I w zeszłym roku na biżuterię, cała ta branża taka biżuteryjna to 195 milionów uncji. Osobno wyjąłem to w tych danych z elektroniki, ale jest branża, która strasznie się szybko rozwija, czyli fotowoltaika. No i to też szturmuje, kurde. Mamy teraz ogólnie recesję, ale wiemy, że Zielony Ład będzie raczej szedł w tą stronę, że fotowoltaika będzie się rozwijać i rosnąć. Eee, I to jest popyt. Oczywiście srebro inwestycyjne są olbrzymie ilości, prawie 300 milionów w zeszłym roku uncji. No i inne takie jak fotografia to akurat już upadający taki sektor, bo wiemy o tym, że w tej fotografii tradycyjnej używano srebra jako chlorku srebra do wywoływania klisz. Ja jeszcze pamiętam, uczyłem się na takich aparatach tradycyjnych, Zorka 5. No natomiast teraz idzie to wszystko w cyfrówkę. Ale nie wiem, wyroby patentowane, stopy, srebro dodaje się do wszelkiego typu stopów, żeby się, nie wiem, lepiej lutowało. I to są wszystko generalnie, nie wiem, kolejne 150 milionów uncji w takich branżach wszelkiego typu. Ostatnio bardzo jest uznane srebro, no to znany fakt, że srebro ma właściwości przeciwgrzybiczne, antywirusowe, antybakteryjne. Srebro też dezynfekuje w bardzo dobry sposób, nie będąc dla organizmu jakąś tam toksyną. E, no i te branże, nazwijmy to medyczna, szeroko pojęta, ona jest cały czas rozwijana. Tego srebra nie ma w jakichś olbrzymich ilościach tam, natomiast jest to przyszłościowe. A do tego dochodzi taka totalna nowość, jakieś nanotechnologie, gdzie to srebro jest właśnie antyseptyczne i badane pod tym kierunkiem medycznym, rozwoju medycznego. Więc jest przyszłość na te srebro. Natomiast no, zastanówmy się i sprawdźmy, bo od czego zależy ta cena? Cena to popyt i podaż. Popyt właśnie Wam przedstawiłem w tych kilku szybkich punktach, a podaż, no co, kopalnie. Srebro wydobywa się jako metal kopalny od stuleci. E, Cały czas te złoża się kurczą. No według naukowców one są olbrzymie, bo srebra jest zdecydowanie więcej na przykład niż złota. Złoto jest metalem o bardzo małej ilości występujący naturalnie. Natomiast te złoża srebra, ilości srebra powinny starczyć aż do 2200 tam ponad roku, tak są przewidywane, ale to nie o to chodzi ich ilość, bo ilość jest duża, natomiast jakość tych złóż. Złoża takie, które można w sensowny sposób wydobywać, znaczy sensowny, czyli opłacalny dla wydobywców, strasznie się kurczą. To jest chyba w tamtym roku, teraz mi gdzieś wypada ta liczba, ale około 800 milionów uncji rocznie. I te złoża, oczywiście wiadomo, no, mogą się znaleźć nowe złoża. Może jakieś wejdą nowe technologie, które pozwolą wydobywać w tańszy sposób no, te złoża dla nas niedostępne. Więc tu jest taka możliwość, ale na ten moment, nawet jeżeli te nowe złoża gdzieś tam zostaną odkryte, to nie jest tak, że strzelą palcami i od razu wyciągają srebro z ziemi. Takie powstanie kopalni to jest lekką ręką liczyć 5 albo i więcej lat, zanim ona zacznie naprawdę funkcjonować i wydobywać. Więc złoża się kurczą, popyt rośnie, ale oprócz tego mamy jeszcze jeden taki
nowy, powiedzmy, kierunek, recykling. To jest taki drugi strumień, drugie źródło, z którego uzyskujemy ostatnio złoto i srebro. On się cały czas rozwija i przyspiesza, dlatego że rośnie ilość elektrośmieci. Mówiono nam wszystko, że to jest nic nieznaczący śmieć do wyrzucenia. No i są wyspecjalizowane firmy, one rosną, rozwijają się, które skupują albo nawet za bezcen pozyskują elektrośmieci i wydobywują z nich złoto i srebro. Natomiast ani recykling, ani właśnie kopalnie, gdzie tu trzeba pochwalić się, że nasz KGHM Miedź wydobywa ilości srebra. Chyba jesteśmy teraz na 4. miejscu na świecie. Natomiast wydobywa to jako odpad przy okazji wydobycia miedzi. Ale ani kopalnie, ani recykling nie dają generalnie zapotrzebowania pełnego popytu. Jest jeszcze jedno, nazwijmy to umownie, miejsce podaży, ale zanim o tym powiem, to zapraszam do subskrybowania, kciuk w górę, komentarze mile widziane, nawet te spamerskie będą karmiły algorytmy. Zapraszam i dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili. No i trzeba wspomnieć o jeszcze jednym i jakby idziemy do klucza. To, co mnie najbardziej przekonuje do tego, że cena srebra wzrośnie, czyli to tak zwane umowne miejsce podaży, dlatego że fizycznie ono nie tworzy srebra od nowa, tylko przetrzymuje, skupuje. Czyli takie, nazwijmy to, rządowe wszelkiego typu magazyny, rządowe, prywatne też. Ale no skupiając, wchodząc w szczegół, no to są to banki bulionowe oraz wszelkiego typu skarbce giełd, czy też ETF-y. Bo w takich właśnie miejscach znajdują się olbrzymie ilości srebra. I takie skarbce giełd zajmujące się handlem srebrem, szacuje się, że w nich aktualnie jest to taki, posiadają poziom rocznego wydobycia srebra. Ale i tu mnie właśnie jest rzecz, która najbardziej przekonuje. One są jakby takim naturalnym buforem ograniczającym ruchy cen, niestety zazwyczaj w górę. Gdy zapotrzebowanie na srebro jest jakby leci w górę, bo popyt jest większy, coraz większy i rozpędza się. Z tych właśnie srebrnych, nazwijmy to, banków, skarbców giełd, wyprzedaje się duże ilości srebra po to, żeby właśnie jakby ta cena nie odleciała w kosmos. Czyli one są takim właśnie buforem zabezpieczającym. Ale dotarłem, to są jakby dane dostępne wszelkich wobec, źródeł Metal Focus, LMB, zapasy w składach srebra. Od 2020 roku, rok do roku, te ilości, te zapasy w składach srebra maleją. I zarówno w skarbcu w Londynie, jak i w Chicago Metal Exchange, czy na giełdziach szanghajskiej, wszędzie ta ilość srebra maleje. Maleje znaczy w ten sposób, że wyprzedają. I to w Londynie to już jest prawie 30%, 28% w tym momencie jest wyprzedane. Czyli albo ta cena srebra skoczy maksymalnie, znaczy do góry,
Albo te banki, te składy srebra muszą sobie je zabezpieczyć ponownie, czyli zakupić. I to spowoduje olbrzymi skok srebra. A jakby patrzeć, nie patrzeć, ta cena, te ilości w składach maleją w taki sposób, że średnio liczyć trzeba 3 lata i te skarbce będą świecić pustkami. Więc w przeciągu 3 lat te skarbce muszą zrewidować swoje stany i zakupić odpowiednie ilości, żeby mieć sens istnienia. Podobne ilości też na poziomie takich rocznych wydobycia około 800 milionów uncji przetrzymywane są w ETF-ach, czyli funduszach inwestycyjnych, które często swoje środki wkładają właśnie w fizyczne srebro jako jeden z elementów składowych inwestycji. No i ta sama sytuacja. Wszystkie te ETF-y, tak jak te składy srebra, one wyprzedają srebro wtedy, kiedy no jest na nie zapotrzebowanie. Podsumowując, moim zdaniem w przeciągu 3, maksymalnie do 5 lat cena srebra dramatycznie skoczy, co wskazuje na to popyt w stosunku do podaży oraz no, nowe technologie, które non-stop gdzieś tam się przebijają i te zapotrzebowanie właśnie srebra w nich występuje. Jedynym jakby takim niepewnym składowym są też nowe technologie, że właśnie za pomocą nowych technologii może się okazać, że nagle srebro nie będzie już tak bardzo potrzebne, bo odkryjemy jakiś inny, nowy sposób, chociażby na fotowoltaikę, czy na właśnie medycynę. No dobra. Dziękuję za dzisiaj. Troszkę tam mi się chaos trochę wkradł, ale tak jak wiecie, ja mówię z głowy. To, co gdzieś tam czy czytam, obejrzę, staram się przekazać. I tak jak mówię, no metal jest srebro walorem długoterminowym i w długim terminie ja w niego inwestuję i inwestować będę dalej. Zachęcam do subskrybowania, lajków i komentarzy. Napiszcie mi, co wy uważacie na temat cen srebra. Czy waszym zdaniem w dłuższej perspektywie ta cena wzrośnie? Dajcie znać. No i do zobaczenia do kolejnego filmu.